Dzień dobry z Lermus. Noc spędziliśmy w cieniu Zugspitze, najwyższego szczytu Niemiec, mimo że znajdujemy się w Austrii. Właśnie ten szczyt znajduje się za nami i mierzy blisko 3000 metrów nad poziomem morza. A dzisiaj prawdziwie górski etap. Przed nami 60 km jazdy i blisko 800 metrów przewyższeń. Dlatego będzie się gdzie zmęczyć i mamy nadzieję także wiele ciekawego zobaczyć. Naszym pierwszym celem jest przełęcz Fernpass. Mamy do niej 12 km i z map wynika, że to będzie najtrudniejszy odcinek naszej dzisiejszej trasy. Najbardziej stromy podjazd i prawdopodobnie prawie w całości drogą szutrową. Przejechaliśmy nieco ponad 3 km i na razie droga prowadzi po płaskim terenie. Jak widać, radzą sobie z nią nawet bardzo małe dzieci. Kończy się jazda po płaskim, już wyłaniają się przed nami spore podjazdy. A tutaj po drodze spotkałem ślimaka Winniczka, który bardzo żwawo próbuje przejść na drugą stronę jezdni, ale nie na tyle żwawo, aby nie zaryzykować życiem, więc nie wiem, czy mu pomogę, czy zaszkodzę, ale na wszelki wypadek może przeniosę na drugą stronę. Biegnij dalej. A tutaj spotykamy pięknie wystrzyżone alpaki. Dzień dobry. Przez tę furtkę wjeżdżamy na górski już szlak prowadzący bezpośrednio na przełęcz Fernpass. Niestety problem z szutrowymi nawierzchniami się powtarza. Nawet jak mamy dobre przełożenia, to szuter osypuje się spod kół, koła tracą przyczepności. Trudno wyjechać pod tak stromy podjazd. Tam jednak, gdzie można, próbujemy pedałować i podjeżdżać pod górę. Niecałe 3 km przed osiągnięciem przełęczy Fernpass zaplanowaliśmy mały odpoczynek. Dwa kilometry przed przełęczą Fernpass jest zjazd. Dość łagodny, ale wystające ostre kamienie powodują, że jedzie się tutaj niezbyt wygodnie, a dodatkowo obawiamy się przebicia dętki. Dotarliśmy na przełęcz Fernpass i powiem tak, jazda tutaj na rowerze szosowym, zwłaszcza takim, który jest obciążony jakimiś torbami, nie jest niemożliwa, ale nie jest też łatwa. Zdecydowanie to trasa bardziej na rowery gravelowe, a już najlepiej jechać tutaj rowerem MTB. Przełęcz trochę rozczarowuje natężeniem ruchu i szeregiem niezbyt gustownych pamiątek w przydrożnych sklepikach. To po prostu nie jest miejsce, które zatrzymuje na dłużej, dlatego jedziemy dalej. Tuż przed przełęczą Fernpass Esterka zboczyła ze szlaku i pojechała nieco inną drogą, ale jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc po kilkunastu minutach spotkaliśmy się i znowu jedziemy razem. Tutaj fragment odcinka, na którym znaki nakazują zejście z roweru i prowadzenie.
Wyjazd na Fernpass był bardzo wymagający, ale zjazd z Przełęczy to już prawdziwe wyzwanie. Nie polecamy jechać tutaj na rowerach szosowych z cienkimi oponami, choć jak nasz przykład wskazuje, nie jest to niewykonalne, natomiast jest bardzo trudne i wymagające. Po blisko 20 km wjechaliśmy na nawierzchnię asfaltową i mimo, że nie należy ona do najbardziej gładkich, to i tak odmiana jest nieprawdopodobna. Niestety długo nie nacieszyliśmy się asfaltem. Znowu wjechaliśmy na leśny trakt, ale tym razem jest on dość dobrze ubity, więc na razie jedzie się całkiem nieźle. Zbliżamy się powoli do miasta Imst. To jedno z największych, a właściwie chyba jedyne duże miasto, które spotykamy na dzisiejszym etapie. Wjechaliśmy do Imst z nadzieją, że znajdziemy coś tutaj do zjedzenia, ale miasto jest opustoszałe. Nie widzimy tutaj miejsca, w którym moglibyśmy wypić kawę, coś zjeść. Jedną kafejkę spotkaliśmy, ale była bardzo zatłoczona, więc szukamy dalej. Wyjeżdżamy z miasteczka, które nas nie zachwyciło, a do tego nie znaleźliśmy niczego do zjedzenia, więc będziemy szukać czegoś po drodze. W niewielkiej miejscowości o nazwie Dorfwirt, gdzieś około 15 km przed Landeck, trafiliśmy na typowy niemiecki Gasthof, prowadzony, co ciekawe, przez turecką rodzinę. To był naprawdę ratunek w ostatniej chwili, bo już dopadała nas tak zwana kolarska bomba, czyli totalne odcięcie sił. Na szczęście po solidnym posiłku odzyskaliśmy energię i mogliśmy ruszyć dalej w drogę do naszego celu. Jadąc w górę rzeki Inn, zbliżamy się do celu dzisiejszego etapu. Pozostały nam 3 km. Przed nami gościniec Greif. To oznacza, że dojechaliśmy do celu. Za nami najtrudniejszy etap jak dotychczas tegorocznej wyprawy, ale cieszymy się, że najtrudniejszy i najbardziej stromy podjazd oraz najbardziej wymagający zjazd były na początku dzisiejszego odcinka. Jutro czekają nas kolejne podjazdy i kolejna wspinaczka, ale jak wynika z map, pojedziemy już klasycznymi serpentynami i prawie całą trasę, albo przynajmniej zdecydowaną jej większość pokonamy nawierzchnią asfaltową. Zobaczymy. W każdym razie tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą relację.